Witamy ze szczecińskich Różanek, gdzie dzisiaj zabierzemy Was na spacer w poszukiwaniu wiosny oraz opowiemy o tym, co warto zobaczyć w majówkę w Szczecinie. Zapraszamy! Różanka na wiosnę, mimo że nie ma róż, też jest ciekawa. A nie ma róż, za to jest wiele innych gatunków kwiatów, między innymi tulipany, które nas otaczają z każdej strony. Warto tutaj się zagłębić, skorzystać z tego, że jest możliwość pozwiedzania, popatrzenia totalnie innych gatunków niż to się dzieje w późniejszych porach roku. Nie wiem, co Wam to przypomina, ale dla mnie to wygląda przede wszystkim jak taka wstęga, jak taka wijąca się flaga Polski. Mam jeszcze jeden pomysł. Jeżeli sobie wyobrazicie samochody stojące w korku na takiej autostradzie, jak się wiją, jest takie słynne zdjęcie. Też to podobnie wygląda. Białe i czerwone światła. Warto tutaj od razu powiedzieć, że Różanki są miejscem niesamowicie popularnym i wśród mieszkańców, i wśród turystów. Także zaczynamy od takich pięknych tulipanów i poszukamy tej wiosny dzisiaj dalej na tych Różankach. Zobacz, tu jest taka grządka pełna tulipanów w różnych kolorach i jest miejsce na Studzience, gdzie dosłownie można sobie stanąć i zrobić zdjęcie. To jest bardzo fajny pomysł. No, nie omieszkam tam od razu wejść, uważając na kwiaty. Bez kitu możesz tutaj Dzisiaj też. taki słowiański przykuc jest w kółku tutaj. No teraz tylko kadr i robimy zdjęcie, co nie? To jest piękne miejsce na zdjęcie, ślicznie to wygląda. Jesteś cały w tych tulipanach. Jeżeli odwiedzacie Szczecin w majówkę, to możecie tutaj przyjść prosto z Jasnych Błoni, czyli atrakcji, która jest chyba najbardziej znaną atrakcją Szczecina. Podążając przez Park Kasprowicza dojdziecie do Ogrodu Różanego. A po odwiedzeniu Ogrodu Różanego możecie udać się w dalszą drogę wprost w stronę Lasku Arkońskiego, czyli dużego parku krajobrazowego na terenie Szczecina. A w nim znajdziecie Syrenię Stawy, czyli kolejną atrakcję powiązaną z naturą. Inni też korzystają, nie dziwię się. No Chyba nie ma zdradziliśmy dziwienia. bardzo fajne miejsce na zdjęcie. Fajnie to wygląda. Także macie tutaj spot na zdjęcia. Od razu zdradzamy takie spoty, co nie? Fajnie. A jeżeli już myślimy o majówce, to warto też powiedzieć o miejscach zdecydowanie bliżej wody, czyli na przykład Morskie Centrum Nauki, które jest miejscem, które powstało w ostatnich latach, i generalnie Wyspie Łasztownia, gdzie w majówkę co roku dzieje się masa różnych wydarzeń. Co zadzieje się w tą majówkę? Przekonajcie się sami. Zobacz, chyba wisterie już zakwitły. Ale to pięknie wygląda. Nie za wcześnie trochę na nie? Ja nie wiem. Mamy prawie majówkę. Normalny termin kwitnienia jest gdzieś w połowie maja, jeżeli dobrze kojarzę. No właśnie, tutaj u nas na północy, chyba trochę później zawsze. Ale No, to pięknie w tym roku wygląda. można stanąć w ten sposób znacznie wcześniej. Więc Wow. jeżeli chcecie zobaczyć róże na Różance, bądźcie gotowi, że być może w tym roku będą wcześniej niż zwykle. Masz rację, wszystko może być wcześniej w tym roku. Patrzę, gdzie te wisterie będą tak na widoku. O, tutaj są ładne. Zobacz tam. I to oświetlenie tutaj robi też piorunujące wrażenie. Wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ich ostateczna forma, więc jeżeli oglądacie ten film i zamierzacie odwiedzić to miejsce w majówkę, to te pergole powinny być w pełni rozkwitnięte. Idąc tutaj warto spojrzeć w górę, bo no, można powiedzieć, mamy dywany nad głowami, sufity z kwiatów. A oprócz wydarzeń czy zwiedzania najpopularniejszych miejsc, warto także zwrócić uwagę, czy nie dzieją się wydarzenia w miejscach, które na co dzień nie są wykorzystywane do wydarzeń. Różnego rodzaju place i parki w Szczecinie zamieniają się w scenografię dla wydarzeń ulicznych, więc to też warto zobaczyć na rozpisce majówkowej. No a teraz wziąłem tę kamerę w rękę od Pauliny i zobaczmy, jak to wygląda w tą stronę. Pokażmy, jak to wygląda do góry. No, możecie się poczuć tak, jak ja się teraz czuję, idąc pod tym. No, ten dywan powietrzny, jak już to ochrzciłem, no, prezentuje się cudnie. I spójrzmy teraz, jak to prezentuje się w oddali. Jak skupicie swój wzrok i zrobicie taki zoom w oczach, to prezentuje się to w ten sposób. Cudnie, prawda? A jak spojrzymy z jeszcze bardziej bliska, to prezentuje się to w ten sposób. Wspaniale to wygląda, nieprawdaż? A, i przede wszystkim dzięki za komentarze pod poprzednim filmem. Fajnie, że je piszecie.
Tutaj jeszcze kwitną magnolie. Powiem Ci, że ja nie pamiętam, żeby jednocześnie kwitły magnolie, kwitły tutaj wisterie, tulipany, zaraz róże. Wszystko się tak zakłada bardzo w jeden okres. Ja myślę, że pszczoły tutaj aż mogą nie dawać rady tyle przerobić. Mam nadzieję, że to wszystko kwitnie i te pszczoły dają radę. A w temacie właśnie magnolii, kwitnące magnolie i wręcz powoli kończące się magnolie też jest kolejny sygnał na przemianę w dalszą część wiosny, w dalszą fazę wiosny. Tylko tak jak mówisz, wszystko w tym roku jest naraz, więc ten rok jest specyficzny. Jeżeli polujecie na konkretne rośliny kwitnące, no to warto kontrolować na bieżąco, kiedy one zakwitną. Bez prawie zakwitnięte. Już niewiele mu brakuje. Złapiesz ją? Znaczy, no, czy kamera ją złapie? Uciekła. Nie wiem, czy wiecie, to są takie muchy, co udają osy. Tak, prawdziwy 8 tak nie robił, bałbym się, że mnie urządli, a tutaj to... Wleciała Ci w czoło. Tak, dosłownie wleciała mi w czoło. Tak się kończy zabawa z osami czy tam muchami. Ja patrzę, jak tu ładnie te płatki magnolii sobie leżą i tulipany już pierwsze. Ostatni raz, jak tu byliśmy, to nie było tych tulipanów. No nie, bardzo szybko wykiełkowały i wyrosły. Tak Tomek nie wie, czy to są kwiatki z drzewa, czy to kwitnie, bo to naprawdę można się pomylić. Ja tak przed chwilą tutaj podszedłem i zobaczyłem, tak nie chciałem nic zepsuć, ale okazuje się, że to są kwiatki, które przyleciały tutaj, więc nie, te iglaki wcale tak nie kwitną. Ale można tak pomyśleć, tutaj jest jakiś cały cis, który jest w różowych pączkach kwiatów. Tutaj jak zbliżę, to zobaczycie. O. Ale ładnie to wygląda. Trzeba przyznać, że w tym roku jest jakoś tak inaczej. Tak, no spodziewam się, że w tym roku te róże później, które się pojawią na środku różanek, będą w jakiś inny sposób się prezentowały. Uda mi się te kwiatki nagrać? Nie wiem, ja się zapatrzyłem na to coś. Myślałem, że to jakiś robak, czy czownica, czy coś tego rodzaju. Oto tylko takie coś. O, patrzę dalej na te kwiatki. Ładnie to wygląda. A to z tej wiśni piłkowanej chyba leci, co tam jest z tyłu. Też gatunek bardzo popularny w ostatnich latach w całej Polsce, bym nawet powiedział. No wszędzie się to sadzi. Podejrzewam, że dosyć łatwo musi rosnąć. Też tak myślę. Ja tak się śmieję do Pauliny, że tutaj jest kraina toj-toj, bo tam jest jeden toj-toj, drugi toj-toj jest przy tamtym wejściu i jeden toj-toj bodajże jeszcze był tam. Nic tylko cieszyć. Tych toj-toj zawsze brakuje, nie? Wtedy, kiedy są najbardziej potrzebne. Tak wygląda cała różanka, zanim te róże w sumie zakwitną. Mamy tutaj no bardzo dużo tych gatunków róż. Różne nawet Możemy rodzaje w ogóle. przeczytać. Sonnenschirm. Super. Czyli chyba jakiś niemiecki, austriacki, germański. Róże okrywowe nozomi. O, nozomi. Po japońsku. Czy to znaczy szybki? Coś tego rodzaju. Wiem, że Shinkansen tak się nazywa, jeden z tych szybkich pociągów. Shinkansen tak się nazywa w Japonii, tak. Rzeczywiście. Nozomi. Czemu nozomi? Fajnie. Ciekawe jak kwitną. Możemy później przyjść i zobaczyć, jak one zakwitną, chociaż to trzeba by było je wyplenić trochę, bo trochę chwastów tu porosło. Tu na razie to mniszek kwitnie. Ja myślę, że starczy to jakąś kuskę czy żółwia wpuścić, to zje. Tylko problem, że pewnie róże też zje. Jest ten róża Chopin. Ale no, kwiatków Wam nie pokażemy na razie. Możecie sobie je wyobrazić póki co. Po prostu tutaj wyrastają takie czerwone, różowe i w innych kolorach takie piękne płatki. To musicie sami przyjść po prostu zobaczyć. Albo zobaczyć tutaj to dopiero w wyobrażeniach, jeżeli sobie wyobrazicie. Się upierasz na wyobraźnię, nie każdy ma taką wyobraźnię. Ty, to poidełko jest, nie? Tak. Ciekawe, czy działa, to jest też pytanie zawsze. Nie działa? Chyba jeszcze nie podłączone. Ale w sezonie podłączają i sam chyba raz skorzystałem podczas biegania, że podbiegłem i napiłem się troszkę wody. Fajnie. Tutaj widać, teoretycznie można by było sobie uruchomić to poidełko, ale nie proponujemy.
Ciało? A, jest woda. Jest woda, czyli po prostu zamknięte. Okej, no w nocy było zimno, tam było ze 2 stopnie dzisiaj, Możliwe, nie? że specjalnie, no dokładnie. No. A mamy coś w książkach? O, jakieś książki są. W ogóle drugą budkę dołożyli. Ja pamiętam, że tu jedna chyba była. O, podstawy ubezpieczeń, proszę bardzo. Oraz pierwszy rok życia dziecka. A, same wartościowe rzeczy. A tutaj? O, To wszystko takie prorodzinne. widzę właśnie. Tajemnicza książka. Bardzo stara. Czy to jest książka, czy to jest książka? Nie wiadomo. Katechizm. A. Dzisiaj niedziela, to tematycznie. W ogóle słychać hymn? Hejnał Szczecina O, w tle. zawsze się mylę. To nie hymn, to hejnał. Nie wiem, czy to będzie słychać na nagraniu, ale właśnie fajnie, radośnie z tyłu przygrywa, czyli wiemy, że mamy godzinę 12. Piękne dźwięki i natury, i no też dzwony kościelne. To robi jakiś klimat, jak się w taką piękną niedzielę przyjdzie i odda się chwilowi spokoju w naturze. To jest bardzo przyjemne miejsce. Gdzie jest ta sikorka? O, teraz inaczej ci powiedziała, jak na złość. Ja myślę, że to jest ten drugi gatunek, co nie? Że albo bogatka, albo uboga. O! Słyszeliście? Czy to modraszka jednak? No, tak inaczej. To chyba modraszka, co nie? Czyli ta mała. No a skoro o propozycjach na majówkę w Szczecinie swoje powiedzieliśmy, dajcie znać w komentarzach, co Wy polecacie, żeby zobaczyć. Jesteśmy ciekawi, co polecacie w Szczecinie na majówkę. I oby była taka słoneczna jak tutaj, bo aż muszę mrużyć oczy, więc trzymam kciuki, żeby była taka pogoda. No, dokładnie, to dużo od pogody zależy w sumie. Zdecydowanie. Co po niektórzy zauważyli, ostatni filmik był trochę przesunięty. Jeden filmik nam wypadł. Tak, i teraz mamy taki okres, że troszkę mamy roboty dookoła i tych filmów może być troszkę mniej albo mogą być nieregularnie. Postaramy się robić te filmy dla Was jak najczęściej, więc jeżeli macie jakieś propozycje, jakieś pomysły, co moglibyśmy nagrać, to dajcie znać w komentarzach. Zawsze też to jest kolejny pomysł, kolejna opcja, żeby pojechać czy pójść, coś nagrać. Więc w ten sposób prezentuje się ogród różany w Szczecinie na wiosnę. Jeżeli film się Wam spodobał, polajkujcie, zasubskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w następnych filmach. Hej!